W Apokalipsie świętego Jana czytamy: i sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego 666. Gdybyśmy obecnie zapytali większość ludzi, czy w przypadku pojawienia się antychrysta ze znakiem bestii lub wystąpienia znaku bestii, przyjęliby to znamię, większość z nich zapewne odpowiedziałaby, że nie. Jednakże Biblia ujawnia nam, że rzeczywistość może być bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać i istnieje wiele różnych powodów, dla których ludzie mogą zdecydować się przyjąć to znamię. Jak myślisz, w jaki sposób diabeł umieści znamię? Jak myślisz, jakiego podejścia użyje, aby skłonić ludzi do jego przyjęcia? Istnieją 3 główne sposoby, które antychryst wykorzysta, aby wprowadzić znamię bestii. Pierwszym z nich jest przymus. Przypomnijmy sobie jeszcze raz fragment Apokalipsy. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Pomyślmy teraz o presji, jakiej doświadczą ludzie w takiej sytuacji, kiedy nie będą mogli absolutnie nic sprzedać ani kupić. Wyobraźmy sobie napięcie, jakie będzie ciążyć na ojcu rodziny, który zda sobie sprawę, że jego zdolność do utrzymania swojej rodziny będzie zagrożona, jeśli nie zgodzi się przyjąć znaku bestii. Ojciec rodziny, który jest świadomy, że jego zdolność do zapewnienia swoim bliskim dachu nad głową, żywności i innych podstawowych potrzeb zależy od poddania się temu wymogowi, znajdzie się w bardzo skomplikowanej sytuacji emocjonalnej. Przyjęcie znaku bestii będzie dla niego moralnym dylematem. Doświadczy wewnętrznych konfliktów związanych z własnymi przekonaniami religijnymi. Człowiek ten będzie musiał zmierzyć się z pytaniem, czy zgodzić się na rezygnację z własnych przekonań religijnych dla dobra rodziny, czy też pozostać wiernym swoim wartościom, ryzykując tym byt dla swojej rodziny. Pomyślmy teraz o samotnej matce, która znalazła się w trudnej sytuacji, opiekując się swoimi dziećmi. Może zdawać sobie sprawę, że jej zbawienie i los mogą być przypieczętowane poprzez przyjęcie znaku bestii, ale pomimo tego zdecyduje się na tę decyzję. W tej chwili skupia się na zapewnieniu swoim dzieciom dachu nad głową, jedzeniu i bezpieczeństwie. Zamiast skupiać się na swojej wieczności, ludzie często koncentrują się na bieżącym momencie i krótkoterminowych celach. Jednak Biblia stanowi nieustanne przypomnienie, że istnieje coś większego niż nasza doczesność, a mianowicie wieczność. Słowa Pisma Świętego zachęcają nas do rozważania perspektywy wieczności i kierowania naszym życiem według tych długotrwałych wartości. Biblia wskazuje, że wieczność jest czymś, co przewyższa nasze doczesne sprawy i problemy. To wieczność, która powinna stanowić naszą ostateczną troskę i cel. Nasze codzienne decyzje, postępowanie i wartości powinny być ukierunkowane na to, co wieczne, co ma trwać poza naszym życiem na ziemi. Dlatego powinniśmy kierować nasze życie z myślą o wieczności, dążąc do zbawienia i oddając nasze decyzje Bogu, abyśmy mogli żyć zgodnie z Jego wolą i cieszyć się wiecznością w Jego obecności. Drugim sposobem na wprowadzenie znamienia przez antychrysta będzie oszustwo. Oszustwo jest narzędziem, które szatan, jako ojciec kłamstwa, wykorzystuje przy każdej okazji. Jezus Chrystus sam nazwał szatana ojcem kłamstwa, podkreślając jego naturę jako źródło dezinformacji i fałszu.
Oszustwo jako strategia antychrysta może przybrać różne formy. Jednym z możliwych scenariuszy jest wprowadzenie ludzi w błąd poprzez pozorne znaki i cuda. Antychryst może wykorzystać swoje nadnaturalne zdolności do wykonywania pozornie cudownych czynów, które przekonają wielu, że jest on niebiańską postacią lub wybrańcem Boga. Ta iluzja cudu może wprowadzić w błąd wielu ludzi, którzy poszukują nadziei w trudnych czasach i skłonić ich do podążania za antychrystem. Oszustwo antychrysta może również objawiać się w zakłamaniu nauk religijnych i doktryn. Może on prezentować siebie jako duchowego przywódcę i przewodnika ludzkości, manipulując i deformując prawdę zawartą w chrześcijaństwie, aby osiągnąć własne cele. Poprzez wykorzystanie swojego charyzmatycznego wizerunku i manipulację przekazem religijnym, antychryst może przyciągnąć rzesze wyznawców. Antychryst może również próbować wprowadzić nowe religie lub duchowe doktryny, które będą wydawać się atrakcyjne i obiecujące, ale w rzeczywistości będą odciągać ludzi z dala od prawdziwej wiary. Może to obejmować tworzenie sztucznych hierarchii duchowych lub organizacji, które będą miały na celu kontrolowanie i manipulowanie ludźmi. W Apokalipsie opisane są dwie bestie, pierwsza to antychryst, a druga to fałszywy prorok. Teraz spójrzmy na to, co robi fałszywy prorok. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. Apokalipsa mówi, że fałszywy prorok będzie zwodzić mieszkańców ziemi znakami i cudami. Te znaki i cuda będą stanowiły pozorne dowody na jego nadprzyrodzone moce, mogą nawet sugerować, że jest wybraną lub boską postacią. Wprowadzać będą one ludzi w błąd i manipulować ich wiarą oraz przekonaniami. Ludzie, zafascynowani cudami i pozorną mocą fałszywego proroka, mogą być skłonni uwierzyć w jego przesłanie i podążać za jego wskazówkami. Fałszywy prorok będzie kierował cześć i adorację w kierunku antychrysta. Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych pojawią się fałszywi prorocy, którzy będą pokazywać wielkie znaki i cuda, aby zwieść wielu. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Wszyscy wiemy, że Księga Objawienia szczegółowo opisuje, że trzej aniołowie zostaną posłani przez Boga, aby głosić Ewangelię, ale kłamstwa i oszustwa antychrysta będą tak silne, że nawet po ostrzeżeniu aniołów, niektórzy ludzie i tak zdecydują się przyjąć znak bestii. Bóg nie tylko ostrzeże ludzkość, ale także będzie błagać ją o wybór właściwej ścieżki. Aniołowie, jako wysłannicy Bożej miłości i łaski, spełnią tę boską misję, ostrzegając ludzkość przed konsekwencjami złych wyborów i błagając ją o przyjęcie Ewangelii jako drogi do zbawienia. To będzie czas wyboru dla każdej duszy na ziemi, czas próby i decyzji. Trzecim sposobem, za pomocą którego antychryst wprowadzi swój znak, jest bałwochwalstwo. Poprzez manipulację i wprowadzanie ludzkości w błąd, pierwsza bestia stanie się obiektem kultu, bożkiem, który będzie kochany i uwielbiany. To nie tylko kwestia chciwości władzy, ale również dążenia do absolutnej kontroli nad umysłami i sercami ludzi. Antychryst będzie domagał się kultu w sposób tak skrajny, że sam uwierzy, że jest Bogiem. Pomimo tego, że będzie zasilany mocą piekielną, pozostanie człowiekiem o ludzkiej naturze. Jednak ludzie, zwiedzeni i wprowadzeni w błąd, będą go czcić. To może wydawać się naciągane, ale rzeczywistość pokazuje, że istnieją już tendencje do oddawania czci ludziom na świecie. Spojrzyjmy na kulturę celebrytów,
gdzie ludzie stawiają inne istoty ludzkie na piedestale. Ludzie odbierają te osobistości jako wyjątkowe, nieosiągalne i niekiedy wręcz boskie. Widzimy, jak ludzie mdleją, gdy widzą swoich idolów, jak krzyczą histerycznie, gdy mają okazję spotkać inną osobę. To tylko wierzchołek góry lodowej. Antychryst wykorzysta te istniejące skłonności do oddawania czci ludziom i wzmocni je, aby osiągnąć swoje cele. To będzie narzędzie jego kontroli nad umysłami i duszami ludzi, wiodąc ich na ścieżkę oddzielającą od Boga. To przestroga dla nas, abyśmy byli czujni i ostrożni wobec manipulacji i fałszywych obietnic, które mogą nas odciągnąć od prawdziwego Boga. Być może twierdzisz, że nie jesteś bałwochwalcą, ale zastanów się, czy Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu. Często zanurzamy się w codziennej gonitwie za sukcesem materialnym, wygodą i luksusem, a te rzeczy stają się ważniejsze niż nasza duchowa sfera. Współczesny świat często promuje konsumpcjonizm i materializm, co prowadzi do tego, że niektórzy poświęcają zbyt wiele uwagi na zdobywaniu dóbr materialnych kosztem rozwoju duchowego czy relacji z Bogiem. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Duch Antychrysta, chociaż może nie w pełni ujawniony, jest już obecny na świecie. To subtelne, ale wyraźne wprowadzanie pewnych wartości i ideologii, które oddzielają ludzi od Boga i duchowości. Obserwujemy to w wielu aspektach współczesnego życia społecznego, kultury i polityki. Jednym z przejawów tego ducha jest wzrost materializmu i egoizmu. Ludzie coraz częściej skupiają się na zdobywaniu dóbr materialnych, karierze zawodowej i własnym interesie, często tracąc z oczu wartości duchowe i troskę o innych. Wielu z nas zapomina o miłości bliźniego, hojności i współczuciu. Pojawiają się także ideologie, które próbują zastąpić tradycyjne wartości chrześcijańskie. Wiara w Boga jest coraz częściej marginalizowana, a wartości duchowe zostają zastąpione przez kult indywidualizmu, hedonizmu i konsumpcjonizmu. To prowadzi do osłabienia więzi społecznych i ducha wspólnoty. Warto również zauważyć narastające konflikty i podziały w społeczeństwach na całym świecie. Wzrasta nienawiść i brak szacunku dla innych ludzi. To jest sprzeczne z duchem Biblii, która podkreśla potrzebę miłości, pojednania i pokoju. Przyjrzyjmy się również technologii i medialnej manipulacji, które mają coraz większy wpływ na nasze życie. Niektóre z tych narzędzi mogą być wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, nienawiści i manipulacji masami, co tylko pogłębia podziały społeczne. Mimo że nie jesteśmy jeszcze świadkami pełnej manifestacji Antychrysta, to duch, który wywołuje te zmiany, jest już obecny. To powinno nas skłonić do refleksji nad naszymi wartościami i przekonaniami, do rozważenia, czy dążymy do ducha miłości, wspólnoty i duchowości, czy też oddzielamy się od Boga, podążając ścieżką, która może nas doprowadzić do zagubienia. Ważne jest, abyśmy byli czujni i starali się wybrać drogę prowadzącą do prawdziwego światła i prawdziwego Boga.